W zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach zainaugurowano projekt pod nazwą Pszczoły Karpackie – Nasi Dobrodzieje. Na konferencji dyskutowano o wyjątkowości pszczoły karpackiej, czyli lokalnej rasy pszczoły miodnej, która zamieszkuje całe Karpaty. Na terenie Polski rasa ta objęta jest ochroną zasobów genetycznych. Ja traktuję tę konferencję jako pierwszy krok nagłośnienie i zwrócenie uwagi na problem, który zostanie niejako podchwycony i kontynuowany, ponieważ te naturalne rasy przystosowane do warunków środowiska, tych trudnych warunków środowiska, zostały niejako wyparte przez te rasy wykorzystywane komercyjnie. A przedmiotem projektu i generalnie dzisiaj też dużo mówi się o zachowaniu pewnego dziedzictwa i niewątpliwie ta pszczoła karpacka jest elementem tego dziedzictwa, a ponadto jest właśnie tym ekotypem, który może być polecany do pasiek hobbystycznych usytuowanych w górach. Ta pszczoła uważam, że jest niezastąpiona w takich pasiekach i żeby zachować tą specyfikę Karpat, te pasieki, trzeba zachować też tą pszczołę. Ta pszczoła jest bardzo lokalna i dostosowana do warunków środowiskowych występujących akurat i tutaj w Nowosielcach. To pozwoli na utrzymanie i rozpropagowanie tej pszczoły właśnie na tym terenie. Projekt realizowany jest przez Szkołę Ponadpodstawową z Nowosielec oraz Ukraiński Wisznieński College Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego. W ciągu najbliższego roku przy obu szkołach powstaną pasieki edukacyjne i pokazowe poletka z roślinami miododajnymi oraz ścieżki edukacyjne. W Polsce i na Ukrainie zaplanowano warsztaty na temat pszczelarstwa. Ukraiński College zorganizuje w Wiszni, w dawnym majątku Aleksandra Fredry, piknik ekologiczny. A podsumowaniem projektu będzie zorganizowany w Polsce festiwal Dni Pszczoły Karpackiej i Miodu. Чого очікуємо? Насамперед, ми очікуємо налагодження тісного контакту між молоддю з однієї сторони, з другої сторони, тісно пізнати традиції, культуру, мову вивчити. Крім цього, ми вчимося брати участь у такого роду проєктах Європейського Союзу. Це значно посилить нашу матеріальну базу, значно надасть можливість нашим студентам вивчити ту чи іншу тематику, брати участь у таких конференціях в подальшому i rozwijać naszych dwa навчальних zakłady. Projekt uzyskał aprobatę środowiska pszczelarskiego, którego przedstawiciele podkreślali, że dzięki tym działaniom zwiększy się popularyzacja wiedzy na temat pszczelarstwa, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, a także turystów odwiedzających nasz region. Co do grantu, jestem pewien, że szkoła należą pod same ministerstwo, pod ministra rolnictwa. Wywiąże się z tego zadania, a tym bardziej, że to jest grant międzynarodowy z Ukrainą. I powiem, chylę czoła przed tymi ludźmi, którzy się odważyli to zrobić.